Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. W części 9 dotyczącej wpływu promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z urządzeń bezprzewodowych i innych sztucznych źródeł pochylimy się nad krwią, a konkretnie nad elementami morfotycznymi krwi i zobaczymy, czy promieniowanie może mieć jakiś wpływ na tę część naszego organizmu. Zacznijmy sobie od krwinek czerwonych, czyli erytrocytów. Czerwone ciałka krwi odpowiedzialne są za dostarczenie tlenu z płuc do komórek całego organizmu. Taka jest ich główna rola. I wyjdźmy sobie jak zwykle od promieniowania elektromagnetycznego. Jak wpływa promieniowanie na erytrocyt, komórkę erytrocytu? Może wpłynąć w ten sposób, że zmieni się ładunek elektryczny błony tej komórki. I jakie to ma następstwa? Pod wpływem tego zjawiska może dojść do zmiany kształtu i rozmiaru erytrocytów oraz może dojść do ich sklejania się. W normalnych warunkach erytrocyty odpychają się ze względu na określony ładunek elektryczny na powierzchni ich błony komórkowej. Natomiast jeżeli dojdzie do zaburzenia tego potencjału, może dojść do zjawiska przyciągania się erytrocytów, wskutek czego zaczną się one układać w takie jakby rolki, tak to zostało określone w medycynie, potocznie rzecz ujmując, zaczną się sklejać. I ma to szereg różnych konsekwencji. Przede wszystkim zmniejsza się powierzchnia erytrocytu, czynna powierzchnia, co wpływa na funkcjonowanie całej komórki. Może dojść w wyniku tego do uszkodzenia lub zablokowania naczyń włosowatych. I tutaj napisałam coś takiego jak objaw Raynaуда. Czasami jest to choroba Raynauda. Objawia się ona w ten sposób, że końcówki palców, najczęściej u dłoni, zaczynają blednąć, ale w taki dosyć niezwykły sposób. Najczęściej wtedy, kiedy jest zimno i dochodzi do tego wskutek skurczu naczyń krwionośnych. Czasami dochodzi do tego zjawiska pod wpływem stresu, ale najczęściej dzieje się tak, gdy jest chłodno, gdy ręce są nieogrzane, jest zima i jest to bardzo charakterystyczne zjawisko. Same końcówki palców bledną i nie musi to dotyczyć wszystkich palców. Może być to tylko kilka palców, może być to jeden palec. Medycyna nie potrafi wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy. I dlatego pozwoliłam sobie tutaj zaznaczyć ten objaw Raynauda, bo gdy przeglądałam artykuły naukowe dotyczące, czy materiały w ogóle, książki i artykuły naukowe dotyczące wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka i doszłam do zagadnienia wpływu promieniowania na erytrocyty i do tego, jakie mogą być następstwa właśnie sklejania się erytrocytów, pomyślałam, czy przez przypadek ten objaw Raynauda nie jest wynikiem właśnie tego zjawiska. Jest to mój prywatny wniosek, absolutnie nie powołuję się w tym momencie na jakiekolwiek badania, nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek próbował to zbadać. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa na to cierpi, a wiem, że coraz więcej osób doświadcza takiego zjawiska, można zrobić próbę i maksymalnie zredukować lub wręcz wyeliminować źródła promieniowania elektromagnetycznego ze swojego otoczenia, powiedzmy na tydzień. Nie dotykać komórki w ogóle, nie chwytać jej rękami, w ogóle wyłączyć tę komórkę, już nie mówiąc o tym właśnie, żeby trzymać ją w momencie, gdy jest aktywna, no i zobaczyć, czy ten objaw ustąpi. Myślę, że nic lepszego nie możemy w tej chwili zrobić, dopóki nie będziemy mieli badań w tym kierunku, ale często właśnie taka sama obserwacja już nam wystarczy, bo cóż z tego, czy inni tego doświadczają, czy nie, jeżeli u nas widać jakąś zależność, no to skupmy się na sobie i zastosujmy coś względem siebie samych. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, ograniczyć bądź wyeliminować źródła promieniowania elektromagnetycznego z własnego otoczenia. To jest tak wszechobecne, że niektórzy mogą się denerwować, jeżeli coś takiego mówię. Niemniej my dojdziemy jeszcze do tego, jak to zrobić, bo u mnie, w mojej rodzinie, w moim środowisku, pomimo tego, że promieniowanie jest generalnie wszechobecne, udało się znacząco obniżyć naszą ekspozycję na promieniowanie i o tym jeszcze będę mówić.
Tutaj też zaznaczę taka mała dygresja, żeby przystąpić do tego zadania, czyli do redukcji tego promieniowania w naszym otoczeniu, należy przede wszystkim umieć określić, jakie to promieniowanie jest i skąd ono dokładnie pochodzi. Taka wiedza powszechna, że pochodzi z komórek, pochodzi z Wi-Fi, jest niewystarczająca. Ja się sama o tym przekonałam. Więc tutaj z całą pewnością przydałby się dobry miernik, o tym będziemy jeszcze mówić. Przydałoby się dokonanie pomiarów takim miernikiem w naszym otoczeniu i dopiero po tych 2 krokach, czyli zaopatrzenie się w miernik, można go kupić albo wypożyczyć i dokonaniu pomiarów, będziemy mogli dokonać stosownych działań i o tym, jakie te działania można zrobić, co można zrobić już tu i teraz, piszę w moim artykule na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl i tytuł artykułu brzmi: Ochrona dzieci przed sztucznym promieniowaniem elektromagnetycznym. Zalecenia. Tytuł sugeruje, że zalecenia dotyczą dzieci, ale tak naprawdę to są zalecenia uniwersalne i każdy człowiek, czy jest dzieckiem, czy dorosłym, podlega temu, czyli można zastosować te zalecenia względem kogokolwiek, a wręcz uważam, że należy. Także to tytułem dygresji. Będziemy, obiecuję jeszcze o tym mówić, będę wracać do tego tematu w moich filmach na YouTube. Gdy tylko skończę serię teoretycznych odcinków mojej prezentacji, to wtedy pochylimy się już najbardziej praktycznymi aspektami, co my możemy zrobić wobec tych wszystkich zagrożeń, potencjalnego wzrostu ryzyka itd. I tutaj mamy kolejny efekt, możliwą konsekwencję zmiany kształtu i rozmiaru erytrocytów i ich sklejania się. Może dojść do spadku liczby zdrowych erytrocytów i takie uszkodzone erytrocyty usuwane są przez śledzione, czyli generalnie spada ilość erytrocytów, które dobrze funkcjonują w naszej krwi. Kolejny skutek to zwolnienie przepływów erytrocytów. No wiadomo, jeżeli się sklejają, to są w większej grupie i ich swobodny ruch, przepływ na pewno jest utrudniony. I bardzo ważne następstwo, bardzo niepokojące, to spadek zdolności erytrocytów do przenoszenia tlenu. No chociażby przez to, że ich powierzchnia oddziaływania z tlenem jest zredukowana wskutek tego efektu sklejania się erytrocytów. Tutaj mamy następstwo spadku liczby zdrowych erytrocytów. W zasadzie to jest to samo, co przed chwilą powiedziałam, czyli upośledzenie transportu tlenu do komórek. Już nie z tego względu, że one są sklejone, ale po prostu z tego względu, że jest ich mniej, niewystarczająca ilość. Zwolniony przepływ erytrocytów prowadzi do tego samego, czyli do upośledzenia transportu tlenu do komórek. No i to, co już mówiłam, spadek zdolności erytrocytów do przenoszenia tlenu wiąże się z ogólnym upośledzeniem transportu tlenu do komórek. No i jak można łatwo się domyślić, taki stan może prowadzić do anemii. Spotykam się z przypadkami anemii, która jest poniekąd niewyjaśniona, dlatego że pomimo zabiegów różnych zaleconych przez lekarza, czyli suplementacji żelazem, pomimo zabiegów dietetycznych zaleconych przez dietetyka, czyli jedzenia odpowiednich pokarmów, ta anemia nie ustępuje. Więc tutaj znowu bym zalecała zrobienie doświadczenia na sobie samym, to w zasadzie wypróbowania powrotu do bardziej naturalnego środowiska, w jakim żyliśmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jeszcze całkiem niedawno, czyli zredukowanie bądź całkowita eliminacja na jakiś określony okres źródeł promieniowania sztucznego, czyli sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, no i zbadanie krwi. Tutaj myślę, że ta eliminacja w przypadku anemii, sprawdzenia, czy coś się zmieniło w wynikach krwi, to ograniczenie musiałoby potrwać przynajmniej miesiąc, ale tak naprawdę ten okres ograniczenia powinien być nieskończony. Powinniśmy maksymalnie zredukować bądź ograniczyć źródła promieniowania elektromagnetycznego na tyle, ile się da z naszego otoczenia, bądź przynajmniej czasowo w ciągu doby, na pewno w ciągu nocy, gdy nasz organizm powinien się regenerować, więc to powinno trwać do końca życia. Tak jak unikamy dymu papierosowego, ci, co dbają o zdrowie, są świadomi różnych czynników zdrowia i choroby, będą unikać śmieciowego jedzenia, będą unikać alkoholu, unikać będą spalin, zanieczyszczonego powietrza. Na tej samej zasadzie powinniśmy dążyć do minimalizacji ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, więc to jest wszystko względne. Dla niektórych ograniczenie źródeł promieniowania na tydzień już jest wyczynem, dla innych miesiąc będzie trudny,
3 miesiące nie do pomyślenia, więc ja tutaj przedstawiam zupełnie inną perspektywę spojrzenia na ten problem i zapewniam, że da się to zrobić. To jest tylko kwestia przedstawienia naszej mentalności, nastawienia umysłu. To są rzeczy do zrealizowania, to się da zrobić. Kolejny skutek, czy powiązany też z anemią, upośledzenia transportu tlenu do komórek, to niedotlenienie tkanek i spłycenie oddechu. Z tego też może wynikać ból głowy, jeżeli głowa, mózg nie jest dotleniony należycie i może też dojść do sytuacji, że stworzymy środowisko w naszym organizmie, środowisko sprzyjające nowotworzeniu się komórek, jeżeli nie będą komórki wystarczająco dotlenione. I tutaj chciałam Państwu przedstawić wyniki badania, jakie przeprowadziła na samej sobie dr Magda Havas. To jest naukowiec, który zajmuje się zjawiskiem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. I tutaj te zdjęcia zaczerpnęłam z jej artykułu naukowego. Tytuł jest tutaj podany po angielsku: Radiation from Wireless Technology Affects the Blood, the Heart and the Autonomic Nervous System. Po polsku w moim tłumaczeniu: promieniowanie emitowane przez urządzenia bezprzewodowe wpływa na krew, serce i autonomiczny układ nerwowy. Na pierwszej ilustracji mamy pokazane krwinki czerwone, czyli erytrocyty z krwi człowieka bez ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. To była krew samej pani doktor. Ona pobrała sobie krew i zbadała ją pod mikroskopem. Następnie zbadała próbkę krwi. To mamy przedstawione na ilustracji numer 2 po 10-minutowej rozmowie przez telefon bezprzewodowy. Proszę zobaczyć, jak te erytrocyty są tutaj skumulowane, zlepione ze sobą i ułożone w takie jakby rolki. Wyraźnie te dwa obrazy się między sobą różnią. I trzecia ilustracja to sytuacja pośrednia. Tutaj pani doktor wyeksponowała się na oddziaływanie komputera, siedziała przy nim przez 70 minut i tak jak jest w opisie badania, był to komputer przewodowy, nie bezprzewodowy, więc jest to znamienne. I tutaj też doszło do pewnego posklejenia się tych erytrocytów, tylko w mniejszym stopniu niż w przypadku 10-minutowej ekspozycji na aktywny telefon bezprzewodowy. Szukałam większych informacji na temat tego komputera, bo to mnie bardzo zaintrygowało, dlatego że ja sama pracuję przy komputerze przewodowym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że taki komputer, wszelkie urządzenia w ogóle elektryczne są również źródłem promieniowania elektromagnetycznego, ale o mniejszej skali, mniejszym wpływie, mniejszym szkodliwym wpływie na organizm w porównaniu do urządzeń bezprzewodowych. Niemniej zwróciłam na to uwagę. Pani dr Havas podsumowała swoje badanie w następujący sposób. Będę teraz tłumaczyć z języka angielskiego. Powierzchnia czerwonych krwinek uległa znacznemu zmniejszeniu i w związku z tym zmniejszył się przepływ substancji odżywczych i tak samo nastąpiło do dysfunkcji w zakresie wydalania substancji zbędnych z tych komórek. Rezultatem tego zjawiska mogą być bóle głowy, trudności w koncentracji, zawroty głowy, nudności, problemy z sercem i ściśnieniem krwi, jak również odczucie zimna, drętwienia czy mrowienia w kończynach górnych i dolnych. I powiem Państwu, że o tyle się tym niepokoję, że te ostatnie problemy, czyli uczucie zimna, przede wszystkim przejmujące uczucie zimna, to jest to, czego ja doświadczam po kilku godzinach pracy przy komputerze, pomimo że jest okablowany, nie ma włączonej funkcji bezprzewodowej, bo tutaj jest jeszcze ważne, czy w komputerze, nawet tym, który jest podpięty na kablu, czy mamy wyłączoną funkcję wychwytywania Wi-Fi, bo jeżeli ona jest wyłączona, a jest taka możliwość w danym komputerze, wychwyt Wi-Fi, to ten komputer sam będzie bezprzewodowo promieniował. Więc na to należy zwrócić uwagę i tutaj brakuje mi tej danej, czy pani doktor miała tę funkcję w swoim komputerze wyłączoną, czy nie. Nie odnalazłam tej informacji, wiem, że byłaby ona istotna. Natomiast w moim komputerze wszystko to jest powyłączane. Komputer w żadnym wypadku nie działa tutaj bezprzewodowo, niczego nie wychwytuje, jest okablowany, ale rzeczywiście regularnie doświadczam takiego zjawiska. W związku z tym często muszę sobie robić przerwy i to na takiej zasadzie, że najlepiej dla mnie jest, aby wyjść na zewnątrz, niezależnie od pory roku, zająć się czymś fizycznym, drobnym, choćby przez 15 minut w ramach przerwy od pracy i to rzeczywiście pomaga niezależnie od temperatury otoczenia. Wtedy ciało mi się rozgrzewa, nawet jeżeli jestem na zewnątrz, może być chłodna temperatura, poruszam się, coś zrobię, jest mi od razu ciepło, a w pomieszczeniu, w którym pracuję przy komputerze, może być wystarczająco wysoka temperatura. Zazwyczaj jestem grubo ubrana, mam na sobie wełniane ubrania, które bardzo dobrze grzeją, a mimo to odczuwam po jakimś czasie takie niepokojące zimno.
Także tutaj też zostawiam Państwu to do obserwacji. Jeżeli Państwo obserwują podobne symptomy, to bardzo proszę się nimi podzielić, bo warto wiedzieć. Ja sama jestem ciekawa, czy jestem jakimś tam ewenementem, czy wyjątkiem, czy po prostu doświadcza tego więcej osób. Natomiast pani dr Havas zwraca uwagę, że takim plusem tego zjawiska jest to, że to sklejanie się erytrocytów jest dobrym markerem elektrowrażliwości. Jak już mówiłam w odcinku dotyczącym elektrowrażliwości, ten problem nie dotyczy całej populacji, dotyczy tylko części, i to niewielkiej części całej populacji, z tym, że ilość osób elektrowrażliwych rośnie, tak się zauważa. No i teraz medycyna, przynajmniej oficjalnie nie są ustalone w medycynie oficjalnie jakieś procedury, które by jednoznacznie mogły określić, czy ktoś ma większą niż przeciętna wrażliwość na pole elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł. Natomiast dr Havas tutaj zwraca uwagę, że to może być jeden z tych markerów, takich, które są mierzalne. Można w zasadzie każdy z Państwa, kto ma do czynienia z nauką, z mikroskopem, może sobie takie doświadczenie jak dr Havas na własnej krwi przeprowadzić. Jest to stosunkowo prosta sprawa, więc ci z Państwa, którzy mają dostęp do mikroskopów i potrafią interpretować obraz krwi, czy poprosić kogoś znajomego, kto mógłby to zrobić, to gdyby Państwo mogli się podzielić anonimowo oczywiście wynikami takiego badania, to bardzo proszę w komentarzach. Tak tytułem powtórzenia, bo o markerach elektrowrażliwości też mówiłam w odcinku dotyczącym elektrowrażliwości, więc dla przypomnienia, co może być jeszcze takim markerem elektrowrażliwości, czyli oznaką, mierzalną oznaką tego, czy ktoś jest bardziej narażony na te pola, czy mniej, jest zwiększony poziom histaminy, rozszczelnienie bariery krew-mózg, przeciwciała przeciwko białkom mieliny, obniżone stężenie melatoniny, stres oksydacyjny w organizmie i chroniczny stan zapalny w organizmie, w tym mózgu. To są rzeczy, które lekarze mogą stwierdzić za pomocą odpowiednich badań, aparatury. I teraz chciałabym Państwu przedstawić filmik, jaki znalazłam na kanale dr Magdy Havas, właśnie dotyczący tego jej eksperymentu przeprowadzonego na niej samej. No i oczywiście można by było pomyśleć, że trudno nazwać to badaniem naukowym, bo to jest tylko jedna osoba, więc ja przejrzałam dostępne mi materiały, jak również przeglądałam internet, czy takie zjawisko jak zlepianie się erytrocytów pod wpływem ekspozycji na promieniowanie pochodzące ze sztucznych źródeł zostało jeszcze przez kogoś zarejestrowane, więc owszem tak, było takie badanie przeprowadzone, jest ono opisane w jednej z książek, które też podaję w materiałach źródłowych autorstwa Elizabeth Floret. I tam jest też źródło podane, jak również w internecie znalazłam, tak pobieżnie przeglądając, tak, że były badania na ten temat zrobione. Jest takie zjawisko zauważone w nauce. Dr Havas podsumowuje to w ten sposób, że należy przeprowadzić dalsze badania, więc tutaj wezwanie do naukowców. Bardzo proszę wziąć się do pracy i przeprowadzić takie badanie, bo warto, aby społeczeństwo jak najszybciej się o tym dowiedziało. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia króciusieńkiego filmiku właśnie autorstwa dr Magdy Havas. Tutaj podaję też źródło filmu, to jest na kanale YouTube pod tytułem Magda Havas, tytuł filmu Live Blood and Electrosmog. Tym razem nie przetłumaczyłam tego filmiku, ale wszystko, co w nim jest ujęte, ja już powiedziałam, opisałam. Tutaj Państwo zobaczą swego rodzaju żywą ilustrację tego, o czym właśnie powiedziałam, z komentarzem dr Magdy Havas po angielsku. Myślę, że wiele osób zna na tyle angielski, że spokojnie sobie poradzi ze zrozumieniem opisu po angielsku, a jeżeli ktoś by miał problem, to proszę bezpośrednio wejść sobie na YouTube na ten film i tam można włączyć tryb tłumaczenia na język polski, tak żeby sobie poradzić ze zrozumieniem. I decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy-looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what I saw.
very unhealthy looking blood. There are virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of clumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillaries are so narrow that red cells must squeeze through in single file, showing the importance of their elasticity. What are the consequences of rouleau formation? Poor circulation resulting in lower oxygen transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches and fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. What is the significance of this? Live blood analysis may be a good diagnostic for electrohypersensitivity. I teraz przejdźmy do innych elementów morfotycznych krwi, jakimi są trombocyty, czyli płytki krwi. Płytki krwi odpowiedzialne są za krzepnięcie krwi. I znowu wychodzimy sobie od pen. Tutaj już to będzie krótki schemat, coś co wyłapałam w literaturze, którą czytałam, co nie oznacza, że moja prezentacja jest wyczerpująca. Myślę, że ja Państwu tylko w ten sposób mogę zasygnalizować, że promieniowanie elektromagnetyczne nie jest obojętne dla elementów krwi i warto pogrzebać jeszcze, odnaleźć inne materiały źródłowe, zainteresować się tematem, aby go zgłębić. Więc pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego naukowcy zauważyli, że dochodzi do uszkodzenia płytek krwi i zmniejszenia ich liczby. Cały czas możemy tu mówić w kategoriach ryzyka. Niekoniecznie musi to dotyczyć wszystkich ludzi, natomiast zauważono taką prawidłowość i w efekcie może dojść do zaburzeń krzepliwości krwi i krwawień z nosa. I jeśli chodzi o krwawienia z nosa, ja zauważyłam w swojej praktyce, w kontaktach z ludźmi, którzy zgłaszają się do mnie, w kontaktach z rodzicami dzieci, które mają różne objawy, że niektóre dzieci cierpią na krwawienia z nosa, które się pojawiają częściej niż przeciętnie u przeciętnego człowieka i na przykład, że te krwawienia z nosa pojawiają się tylko na terenie szkoły od czasu do czasu i są niepokojące, nie występują na przykład w domu. Nie wiem, jaka jest przyczyna tego, bo oczywiście to są problemy, które już dziś przeszły przez lekarzy. Lekarze nie znajdują rozwiązania, nie znajdują przyczyny, więc najczęściej z takimi problemami do mnie się ludzie zgłaszają. Więc ja tutaj też zwracam uwagę, że niewykluczone, że promieniowanie elektromagnetyczne, które jest wszechobecne, a w szkołach jest nasilone, bo tam mamy mnóstwo komórek w jednym miejscu i w szkołach jest też Wi-Fi, więc jest kumulacja wszystkiego. Być może, że jest to czynnik krwawienia z nosa częstszego niż u przeciętnego człowieka. Nie wiem, ja tylko sygnalizuję moje przypuszczenie. I trzecia grupa elementów morfotycznych krwi, mianowicie leukocyty, czyli białe ciałka krwi, które odpowiadają za ochronę organizmu przed patogenami, jak również stoją na straży nowotworzenia, czyli innymi słowy tutaj układ immunologiczny się kłania i jedna z jego ról ochrona przed nowotworami. Mamy promieniowanie elektromagnetyczne, które może powodować osłabienie reakcji leukocytów, wzrost prędkości poruszania się krwinek, może doprowadzać do zmiany kształtu białych krwinek i zmiany kierunku przemieszczania się leukocytów. Co z tego wynika? Spadek odporności na choroby. Spadek odporności na choroby będzie się wiązał ze wzrostem infekcji pasożytniczych, grzybiczych, bakteryjnych, wirusowych, jak również wzrost nowotworzenia się komórek. I oczywiście mówimy tu znowu o wzroście ryzyka tego stanu rzeczy, nie o czymś, co dotyczy w 100% każdego człowieka. Podsumowując, chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie te moje odcinki całej dużej prezentacji dotyczącej wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie, one dotyczą różnych obszarów naszego ciała. Było to dla mnie bardzo trudne zadanie, aby rozgraniczyć różne obszary naszego organizmu i skoncentrować się na tym, jak wpływa promieniowanie, czy jak może wpływać promieniowanie elektromagnetyczne na poszczególne fragmenty naszego ciała. Jest to trudne, dlatego że organizm jest jednością i to nie jest tak, że jeden przedział w organizmie jest oddzielony od drugiego i nie ma nic wspólnego z drugim. Dlatego pewne rzeczy się nakładają, być może niektórzy z Państwa już to zauważyli.
I tak na przykładzie układu immunologicznego mówiliśmy dzisiaj o niedotlenieniu organizmu wskutek dysfunkcji erytrocytów, wskutek konkretnie ich sklejania się. Oczywiście to przekłada się na działanie układu immunologicznego. Mówiliśmy gdzieś tam w jednej z pierwszych prezentacji o gorszej jakości snu wskutek upośledzenia działania melatoniny, produkcji melatoniny, jak również nadmiernego pobudzenia kortyzolu. No i tutaj się miesza w to układ nerwowy. A gorsza jakość snu oznacza również pogorszenie się naszej odporności, czyli osłabienie układu immunologicznego. W odcinku dotyczącej gospodarki cukrowej, metabolicznej mówiliśmy o insulinie, o nadmiarze insuliny, do którego może dojść pod wpływem m.in. promieniowania elektromagnetycznego. No i jak ten nadmiar insuliny również niekorzystnie wpływa na układ immunologiczny. Mówiliśmy również o stresie oksydacyjnym w komórkach wskutek zwiększonego napływu jonów wapnia do komórek pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Mówiliśmy też o rozszczelnieniu barier różnych na poziomie jelit, na poziomie mózgu i w innych miejscach w organizmie, co też wiąże się ze spadkiem odporności. A mimo wszystko dalej możemy pochylić się jeszcze, coś dopowiedzieć o układzie immunologicznym, co się w nim dzieje, czy co się może stać pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego i o tym będziemy mówić w następnym odcinku. Materiały źródłowe jak zwykle przedstawiam w opisie do filmu i one są kompletne, dotyczą całej prezentacji, czyli wszystkich odcinków. I jak zwykle będę wdzięczna za komentowanie, będę przede wszystkim zainteresowana Państwa komentarzami, będę wdzięczna za lajkowanie i udostępnianie moich filmów innym osobom, którym się może to przydać. Tak naprawdę powinno się to wszystkim przydać, tylko nie wszyscy chcą otworzyć oczy na temat. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.